Na dzisiejszych zajęciach powtórzeniowych do sprawdzianu omówię zestaw D przykładowy. Na samym końcu zamieszczę zestaw C, który będą mogli sobie Państwo sami potrenować rozwiązując. Klucz odpowiedzi do zestawu C zamieszczę, więc będzie można sobie sprawdzić, czy się prawidłowo liczy. A tymczasem najpierw się zajmiemy po prostu zadaniem każdym po kolei i będę mówił, co jest bardzo ważne, na co należy uważać. W pierwszym zadaniu jest pytanie, które liczby, czy taka A, czy taka B, czy taka C są ujemne. No, będzie trzeba to sprawdzić. W jaki sposób? Po prostu licząc. To jest zadanie pierwsze i rozpisujemy po prostu A. A wynosi tyle. To nie jest jakoś specjalnie trudne. B też od razu rozpiszę, zaraz zacznę liczyć. I C też rozpiszę. Dobra, po prostu musimy wykonać obliczenie i zobaczyć, ile nam wyjdzie. Tutaj mogą Państwo korzystać z kalkulatora, więc bez problemu. 81 odjąć 79 to jest po prostu 2. 79 odjąć 81 to jest minus 2. Minus należy pisać w nawiasie. 2 razy minus 2 to jest minus 4. Teraz B. 26 odjąć 28 to jest minus 2. Minus 26 minus 28 to nawet się upewnię sam. Minus 26 minus 28 to jest razem minus 54. Minus się skraca, bo jest u góry i na dole. I dwójka trochę się dzieli. 54 na 2 to jest 54 na 2 to jest 27, czyli zostaje 1/27. Czyli to jest liczba dodatnia. Teraz C. W C najlepiej najpierw przepisać wszystko, te wszystkie minusy i zrobić wynik w tym nawiasie. 18 odjąć 15 to jest 3. No i zamykamy nawias. Były 3 po lewej stronie, to 3 po prawej są. Po prostu muszą się zgadzać liczba nawiasów. Teraz, szczerze, no tu jest minus, to będzie plus, bo jak jest nawias i tutaj nic nie pisze, to znaczy, że jest pomiędzy nimi razy. Minus razy minus to jest plus, ale jest jeszcze jeden minus, więc ostatecznie wynik jest ujemny i wynosi minus 3. Czyli które liczby są ujemne? A i C. Czyli odpowiedź B. Dobra, teraz tak. Drugie zadanie. Które z podanych liczb jest większa? No, będzie trzeba posprawdzać po kolei. 4,7, 3, 4,7. Niektórzy to widzą od razu. Jak Państwo wiedzą, to proszę od razu zaznaczyć. Ja zrobię tak. Zrobię z tego ułamek niewłaściwy. 4 razy 10 dodać 7 to jest 47. A tutaj jest 4 razy 9. Użyję kalkulatora. 4 razy 9 dodać 7 to jest 43. I no wciąż niektórzy by tutaj nic nie widzieli, szczerze nawet ja nie widzę. Po prostu proponuję wziąć kalkulator i zrobić 47 na 10. Kalkulator pokaże, że to jest 4,7 i 43 podzielić na 9. Kalkulator pokaże tyle. No i to będzie w okresie. Czyli która jest większa? Ta jest trochę większa. No to po prostu wybieramy, że ta jest większa. Teraz B. W B jest minus 6,2, jeszcze odjąć 2,4, a potem jest obok minus 6,2, odjąć 2,5. Tutaj, zanim zaczniemy coś robić, lepiej znowu zrobić ułamek niewłaściwy, czyli 6 razy 5, dodać 2, tyle, odjąć
Znowu tutaj ułamek niewłaściwy robimy. 2 razy 9 dodać 4 to jest 22. I tutaj tak samo. Najpierw jedyne co robimy, to zwijamy do ułamka niewłaściwego. Ok. No teraz moglibyśmy się pobawić w wspólny mianownik. Spoko, ale przecież Państwo mają kalkulator, więc proszę sobie policzyć na kalkulatorze, ile jest 32 przez 5. 32 przez 5 to jest 6,4. A 22 przez 9, no to wyjdzie po przecinku, wyjdzie 2,4444 w okresie. Spoko, to nic nie szkodzi. Teraz to 32 na 5 to jest 6,4 i 23 na 9 to jest tyle. 5 w okresie. Popatrzcie. Można było zrobić ułamek niewłaściwy i porównać więcej roboty. Tu jest to samo co tu. A to jest minus 2,444, a tu jest minus 2,555. Gdybyśmy chcieli to narysować na osi, to na osi liczbowej pamiętajcie, że idzie się w tą stronę lub w tą. Czyli 2,555 byłoby gdzieś tu, na minusie. A minus 2,444 byłoby tu. Czyli ta liczba jest bardziej ujemna niż ta. Te są takie same, więc na nie nie musimy zwracać uwagi. Ta jest bardziej ujemna niż ta, więc całe to będzie dodatnie. Będzie większe troszeczkę niż to. Czyli odpowiedzią byłoby całe to. Że te wyrażenie jest większe. Można to odjąć jeszcze bardziej na kalkulatorze, no ale po co? Teraz C. W C jest 8/16 razy minus 5 i 4/17, czy też 3/8 razy minus 5 i 4/17. Dobra. No, zanim coś zaczniemy robić, zwinmy to do ułamka niewłaściwego. Patrzcie, tu jest plus to razy minus to będzie wynik mi ujemny. 5 razy 17 dodać 4 to jest 89/17. To zostawiam, ale jest plus razy minus, to wynik będzie też ujemny. Ułamek niewłaściwy znowu robię. I tu będzie 89/17. Teraz tak. 8 razy 89 to jest minus 712 podzielić na 16 razy 17, czyli tyle. A tutaj jest 8 razy 17 i 3 razy 89. Ok, wciąż nic nie widać, no to nic. Robimy 712 podzielić na 272. To wychodzi minus 2,61747. Tyle kalkulator pokazał. A teraz robię to. 267 podzielić na 136. Wychodzi tyle. Gdybyśmy znowu na osi sprawdzili, to minus 2,6 jest gdzieś tu, a minus 1,96 jest gdzieś tu. Więc ta liczba jest większa, bo to, co jest bardziej w prawo, jest większe. Więc całe to po prawej stronie wyrażenie jest większe, czyli całe to. O, to jest większe. Dobra. Następne. Drugie. Znajdź liczbę odwrotną do liczby takiej. Od razu będę to zapisywał. To jest 4,5. Najlepiej napisać jako 45. Podzielić na 1,1/8. Tu jest 1,1/8 napisane, więc jak to zrobię jako ułamek niewłaściwy, to będzie 9/8. Odjąć 2,1/4.
2,1/4 to jest inaczej 9/4. Podzielić. Tu jest minus 2,4, czyli ułamek niewłaściwy to będzie 2 razy 5 dodać 4, 14/5 razy 4 odjąć 2 razy 3,3. 3,3 zwijam do ułamka niewłaściwego, to jest 15/4. Dobra, tu jest 45/10 razy 8/9 odjąć 9/4, a tu jest minus 14/5 razy, czwórkę na razie przepisuję, tu jest 2 razy 15/4. Dwójka się skraca z czwórką, tu będzie jedynka, tu będzie dwójka, więc ostatecznie jest minus 1 razy 15 to 15, podzielić na 2. Piszemy dalej, równa się. Tu sprawdzamy, czy się coś skraca. 8 się trochę skraca z 10. Na 2 podzielimy, to będzie 4, tu będzie 5. Teraz 5 skraca się z 45. 45 na 5, to tu jest 9. A tu jest 1, bo dzieliłem wszystko na 5, więc 45 na 5 to 9. 5 na 5 to 1. I teraz zobaczcie, tu jest 9 i u góry, a tu jest 9 na dole, więc te dziewiątki się skrócą. I ostatecznie zostanie 1 razy 4 podzielić na 1 razy 1. Jedynki na dole nie trzeba pisać. Minus 9/4. Tu jest minus 14/5, to zostawiam. Razy. I tu jest w taki sposób zapisane. Możecie to napisać jako 7,5, nie polecam. Lepiej to jako ułamek napisać. Czwórka to jest po prostu inaczej 4/1. Więc trzeba zrobić jako ułamek niewłaściwy. Przepraszam, jako wspólny mianownik trzeba zwinąć. A wspólny mianownik to po prostu będzie dwójka, czyli tu razy 2 i tu razy 2. Więc ostatecznie otrzymujemy 8 drugich odjąć 15 drugich. U góry też robię wspólny mianownik. Tu była jedynka na dole, tu jest czwórka, więc tu mnożę razy 4 i tu razy 4. Więc wyjdzie 16/4 odjąć 9/4, a na dole jest minus 14/5 razy 8 drugich odjąć 15 drugich. 8 odjąć 15 to jest minus 8 odjąć 15 to jest minus 7. Dwójka oczywiście się na dole zostawia. I teraz patrzcie. 16/4 odjąć 9/4. Na pewno będzie czwórka na dole, bo mianowników się nie odejmuje. 16 odjąć 9 to jest 7. A tu jest minus razy minus, to na pewno wyjdzie plus. Tego plusa nie trzeba pisać. Po prostu wyjdzie wynik dodatni. 14 skraca się z dwójką. Tu będzie jedynka, tu będzie siódemka. 7 razy 7 to 49. Podzielić na 5 razy 1 to 5. I teraz jest dzielenie w ten sposób. Tu jest główna kreska ułamkowa. Czyli 7/4 jest dzielone na to. A jak jest coś takiego dzielone na to, to się mnoży przez odwrotność. I teraz 7 skraca się z 49. Tu będzie 1, tu będzie 7. 1 razy 5 to 5. 4 razy 7 to 28. I to jest wynik końcowy tego działania. Ale oni prosili, żeby znajdź liczbę odwrotną do tej liczby. Liczba odwrotna do tej to jest po prostu, odwrotną robię, czyli tyle. Czyli trzeba uważnie czytać polecenie. I to jest odpowiedź końcowa. To jest ułamek nieskracalny i właśnie o to poprosili. Dobra, to jest przykład trzeci. Teraz zadanie trzecie, teraz zadanie czwarte. Mamy policzyć coś takiego. 48 podzielić minus 19 dodać 11. Minus 19 dodać 11 to będzie minus 8. Jak ktoś nie wierzy, to może sobie sprawdzić. Minus 19 dodać 11, minus 8, dobra.
minus 105 razy 5 tu jest napisane. 105 razy 5 to jest 525, ale na minusie, bo tu był minus. Teraz jest dodać minus 18 razy minus 29. 18 razy 29 to jest 522. Minus razy minus daje plus, więc zostaje po prostu znak plus. 522. Dalej idziemy. 48 na 8 to jest 6, ale pamiętajcie, że dzieliłem 48 na minus 8, więc wyjdzie minus 6. Pamiętajcie o tym minusie, że zostaje. Minus 525 dodać 522 wychodzi minus 3. Minusy się redukują, czy tam skracają. 6 na 3 to 2. I to jest wynik końcowy znowu działania. Teraz zadanie 5. Oblicz sumę odwrotności liczby x i y. Najpierw policzmy, ile jest x. Przepiszę to. Tam to nie przypisywałem, ale sobie pomyślałem, że jednak będę przypisywał. Bo może nie być widać, co tam jest napisane, bo są drobne literki. Dobra. Tu trzeba ułamek niewłaściwy zrobić. 4 razy 5 to jest 20, dodać 2 to jest 22 piąte, razy. Tu już jest załatwiony ułamek, więc nie trzeba. Odjąć 3. Słuchajcie, tu jest mnożenie, więc góra można skrócić z dołem. Tu zostanie 1, tu zostanie 1. Ostatecznie zostanie 17 piątych z całego tego. Minus 3. A jak jest trójka, to znaczy, że jest 1 na dole. Teraz mogę zrobić ułamek, wspólny mianownik. Tu jest 5, tu jest 1, więc wspólny będzie 5. Tu mnożę razy 5, tu razy 5. I wychodzi 17 piątych. Odjąć 15 piątych. Na pewno będzie piątka na dole. 17 odjąć 15 to jest 2. 2 piąte to jest wynik końcowy tego. A teraz to. Trójkę zostawiam. To zwijam do ułamka niewłaściwego. To jest 19 dwunastych. Bo 1 razy 2 dodać 7. Mnożę od razu przez odwrotność. 4 trzecie. I teraz 3 zostawiam. Słuchajcie, 12 skraca się z 4, tu będzie 1, tu będzie 3. 19 na 3 się nie dzieli, więc będzie... Aha, i patrzcie, jest plus 19 dwunastych razy minus coś, więc wynik końcowy to będzie 3 odjąć. 3 odjąć. Dlaczego? Bo tu jest plus, tu jest minus, więc ostatecznie jest minus. 19 razy 1 to 19. 3 razy 3 to 9. Już wiemy, że jak jest sama trójka, to znaczy, że jest 3 pierwsze. I musimy znowu wspólny zrobić mianownik. Będzie razy 9, razy 9. 3 razy 9 to jest 27. Odjąć 19 dziewiątych. 27 odjąć 19 to jest 8. Wyszło 8 dziewiątych jako wynik końcowy. Ale w tym zadaniu była prośba, żeby policzyć sumę odwrotności. Odwrotnością tej liczby jest 5 drugich, a odwrotnością tej liczby jest 9 ósmych. I oni chcieli sumę tych dwóch, czyli się trzeba dodać. Od razu zaznaczę, że gdyby tu wyszło coś z minusem, to tu piszą Państwo minus. Bo odwrotność po prostu oznacza, że cyferki się obraca, minus zostaje. Gdyby tu stało minus 8 dziewiątych, to Państwo by tu napisali minus 9 ósmych. Dlaczego minus? No bo tu byłby minus. I teraz, jak chcemy to policzyć, to trzeba zrobić znowu wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem tu będzie 8. To tu robię razy 4. To górę też razy 4. 4 razy 5 to 20. To jest 29 ósmych. 29 ósmych to jest na pewno 3 całe. No można byłoby tak napisać, uznałbym, bo kalkulator wykorzystałem. Ale można też wyciągnąć całości, to jest na pewno 3 całe. I 8 będzie na dole. 3 razy 8 to jest 24, a ma być 29, więc tu będzie 5. Albo w ten sposób Państwo piszą, albo w ten. I obie odpowiedzi są prawidłowe. Dobra, to jest zadanie 5.
Teraz szóste. W szóstym będzie trochę zabawy. Bo będzie trzeba liczyć każdy po kolei. Takie coś. Tu jest chyba 1/5. Takie coś będziemy liczyć. Takie coś, to jest 3/4. 2/1/2 jest w potędze. 5/6 do potęgi 2/1/2. D jest tyle. Do minus 1/1/2 podzielić na 3/40 do potęgi minus 1/1/2. Więc na pewno są takie same potęgi. No i przykład E. 16 do potęgi 2,4 i jeszcze do potęgi 5/16. Także tu będzie trochę więcej roboty. Sobie tu powiększę, czy mam dobrze spisane. Ok, taka zasada jest. Jeżeli się mnoży te same podstawy, to góry się dodaje. Czyli dół spisuję i zobaczcie, do tej, do minus 1/5 dodaję to. Dodaję całe to. No, jak się dodaje liczbę ujemną, to się po prostu odejmuje 0,3. Wspólny mianownik trzeba u góry zrobić. Na pewno będzie dziesiątką wspólne, więc tu razy 2 i tu razy 2. Czyli tu będzie 25 zostaje. Będzie minus 0,2 odjąć 0,3. To się odejmuje. Minus 2 odjąć 3 to jest minus 5. I piątka się skraca z dziesiątką. Zostaje minus 1/2. I teraz patrzcie. Jak jest potęga ujemna, to oznacza obracanie. Zostaje 1/2. A jedna, jak jest w potędze 1 i coś stoi w potędze w mianowniku, to to coś oznacza pierwiastek. To oznacza pierwiastek drugiego stopnia z tego. A jak jest pierwiastek do potęgi pierwszej. Dlaczego do pierwszej? Bo tu jest 1. Więc wszystko jest do potęgi pierwszej, ale potęgi pierwszej nie trzeba pisać. I teraz, jak jest taki pierwiastek, to można rozbić na górę i na dół. Tu nie trzeba pisać tej dwójki, bo każdy wie, że pierwiastek zwykły to jest drugiego stopnia. Pierwiastek z 1 to jest 1, a pierwiastek z 25 to jest 5. I taka jest odpowiedź. To jest po prostu odpowiedzią 1/5. Teraz B. Jeżeli się dzieli te same podstawy, to podstawę zostaje. Góry się odejmuje. Od całej tej odejmuje całą tą, czyli 3/4. I teraz, aby to odjąć, trzeba zrobić wspólny mianownik. Tu jest 12, tu jest 4, więc wspólny będzie 12, więc to robię razy 3 i górę razy 3. Dlatego tu zostaje 1/12, a tu jest 3 razy 3 to 9, 9/12. I teraz mogę odjąć, 8 oczywiście zostawiam. 1 odjąć 9 to jest minus 8 przez 12. 8 się skraca z 12, na 2 to będzie 4/6 i znowu na 2 to będzie 2/3, czyli będzie 8 do potęgi minus 2/3. Minusowa potęga oznacza obracanie do góry nogami, więc to będzie 1/8 do potęgi 2/3. Dlaczego 1/8? Bo tu jest 8/1. Jedynki się po prostu na dole nie pisze i to oznacza obracanie. Trójka, zobaczcie, jest trójka w potędze, a trójka w potędze, jeżeli stoi w mianowniku, to znaczy, że to będzie pierwiastek trzeciego stopnia z 1/8 do potęgi drugiej. Dlaczego dwójkę? Bo tą dwójkę spisuję. Pierwiastek trzeciego stopnia będzie można rozbić na górę i na dół. Pierwiastek trzeciego stopnia z 1 to wciąż jest 1, bo jedynce nic nie robi. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. Bo jakby Państwo 8 rozbili w kolumnie, to wyjdą 3 te same, dlatego pierwiastek trzeciego stopnia, więc się zbiera 3 te same, zostaje dwójka. Tylko pamiętajcie, że jest jeszcze do potęgi drugiej. A jak jest taka potęga, to znaczy, że ona idzie do tego i do tego. Czyli to jest 1 do potęgi drugiej i 2 do potęgi drugiej.
czyli to jest 1/4. I to jest wynik końcowy tego działania, czyli 1/4. Teraz to. Zobaczcie, tu są doły inne, ale góry są te same. To znaczy, że można coś takiego zrobić. Aha, i nie chcę mieć 2 i 1/2, tylko u góry zrobię ułamek niewłaściwy, to jest 5/2. Czyli wyciągam, zobaczcie, wyciągam to przed nawias, o tutaj, a w nawiasie piszę to, co zostało, czyli 0,3 razy 5/6. Polecam 0,3 napisać jako 0,3 razy 5/6. Potęgę spisuję. I teraz piątka się skraca z dziesiątką, to będzie 1, tu będzie 2. Trójka skraca się z szóstką, tu będzie 2, tu będzie 1. 1 razy 1 to 1. Dobra, napiszę to tutaj. 2 razy 2 to 4. Ale jest jeszcze do potęgi 5/2. Potęga, już wiecie, jeżeli jest w potędze mianownik, dwójka, to znaczy, że to będzie pierwiastek drugiego stopnia z 1/4, ale jeszcze jest do potęgi 5. Pierwiastek już taki, wiecie, że to się rozbija na górę i na dół, czyli to będzie pierwiastek z 1 to jest 1, pierwiastek z 4 to jest 2. Czyli będzie 1/2 do potęgi 5, a 1/2 do potęgi 5 oznacza, że to jest 1/2 razy 1/2 razy 1/2 razy 1/2, czyli na pewno u góry będzie 1, a na dole będzie 2 do potęgi 5. 2 do potęgi 5 to jest 32. Jak to zrobiłem? No 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2. 5 razy dwójkę pomnożyłem. Dlatego wyszło 2 razy 2 to 4, 2 razy 2 to 4, 4 razy 4 to 16 i jeszcze jedna dwójka, to jest, dlatego jest 32. Dobra, teraz tu. Góra znowu jest taka sama. To oznacza, że mogę wyciągnąć całą tą górę przed nawias. Przypominam, że 1 i 1/2 to jest 3/2, ale na minusie. A w nawiasie od razu to rozpiszę, to jest ułamek niewłaściwy jako 15/2 podzielić na 3/40, ale już Państwo wiedzą, że jak się dzieli, to się mnoży przez odwrotność. Idę dalej. 15 przez 3 się skraca, tu jest 5. I dwójka się skraca z 40, to będzie 20. I zobaczcie, na dole jest 1 razy 1, więc będzie 1. A u góry jest 5 razy 20. 5 razy 20 to jest 100. Do potęgi minus 3/2. I jedynki... A dobra, zauważyłem, że teraz nie widać. I jedynki na dole nie widać. W sensie nie ma, nie trzeba jej pisać, ale może zostać, bo patrzcie, jest potęga minusowa, to oznacza, że będzie obracanie do góry nogami. Więc będzie 1/100. Do potęgi 3/2. Pamiętajcie, że minus oznacza w potędze, że się obraca, a nie, że tutaj jest minus. To jest bardzo ważne. Ok. Już wiecie, że jak jest w potędze mianownik, to oznacza pierwiastek. Do potęgi jeszcze 3. Dlaczego? Bo tu jest trójka. Już też pamiętają Państwo, że to się rozbija na pierwiastek 1 podzielić na pierwiastek ze 100, czyli to jest 1/10. Do potęgi 3, czyli to jest 1 do 3 i 10 do 3, bo ta trójka wchodzi tu i tu, czyli to jest 1 i 1000 na dole. To jest 1/1000, można tak zostawić. Jeżeli ktoś woli w takiej postaci pisać, to też zaliczę. Dobra, i przykład E teraz. W przykładzie E jest tak. Jest potęga potęgi, to się mnoży, zobaczcie. 2,4 zapisuję jako 24/10. Dlaczego dziesiątka? Bo jest jedno miejsce po przecinku. I jest mnożenie, dlatego że jest nawias. Jest razy 15, 16, 5 szesnastych. Piątka się skraca z dziesiątką, tu będzie 1, tu będzie 2. Dwójka skraca się z 24, tu będzie 1, tu będzie 12. Zostaje nam 12 razy 1 podzielić na 1 razy 16 i to się dalej skraca jeszcze. Mogłem tu jeszcze skracać,
Ale już nie chciałem na kupę tego wszystkiego pisać. Teraz tu skrócę. Na 2 skracam. 6 ósmych. Znowu na 2. 3 czwarte. 16 do potęgi 3 czwarte. Już wiemy, że jak jest w mianowniku, potęga jest w mianowniku, to oznacza pierwiastek 4 stopnia tym razem, bo 4 tu jest. A tą trójkę trzeba napisać o tu, za nawiasem. Czyli pamiętajcie, że ta trójka zostaje. Pierwiastek 4 stopnia z 16, to 16 jak się rozbije w kolumnie. Zbieram 4 te same, więc po prostu raz, 2, 3, dwójka zostanie. Czyli z tego całego zostanie dwójka do potęgi trzeciej, a 2 do trzeciej to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 8. I zostaje wynik 8. I to jest zaliczone całe zadanie na maksa. Niby dużo roboty, ale jak się już utrzymuje szybkie tempo, to znacznie krócej zajmuje. Dobra. Teraz zadanie 7. Znowu jest polecenie oblicz. Tylko tym razem jakby trochę krótsze przypadki. Bo jest tyle. 81 do 1/4. Potem jest B. 32 do potęgi, to jest chyba 2/5. Moment, muszę sprawdzić sobie wyraźniej. Tak, to jest 2/5. W C jest 16 do potęgi minus 1/2. W D jest 27 tysięcznych do potęgi minus 1/2. A w E jest 0,04 do potęgi minus 1,5. Dobra, zaczynam od góry. Już wiemy, że jak jest potęga w mianowniku, to jest pierwiastek 4 stopnia z 81 do potęgi pierwszej. Potęgi pierwszej nie trzeba pisać. Dlaczego pierwsza? Bo tu jest 1. Tego nie trzeba w ogóle pisać. Pierwiastek z 81 to jest w kolumnie rozbite na 3, na 3, na 3. Ile ich jest? Są 4 te same. Dlaczego? Bo był pierwiastek 4 stopnia, dlatego zbieram 4 te same. Zostaje mi sama trójka. 3 do pierwszej to jest 3. I to jest koniec tego. Teraz B. Znowu jest ułamek w potędze. Jeżeli jest w mianowniku 5, ale w potędze, to znaczy, że to będzie pierwiastek 5 stopnia. Do potęgi drugiej jeszcze. Pierwiastek 5 stopnia z 32. To jest na 2, na 2, na 2, na 2, 2. Ile jest dwójek? Musimy zebrać 5 tych samych. Raz, 2, 3, 4, 5. Dwójka zostaje tylko. Do potęgi drugiej, bo nie zapomnijcie, że tu jest ta dwójka. 2 do drugiej to 4. Dobra, teraz to. Minus oznacza obracanie do góry nogami. Reszta zostaje. A tu już wiecie, że to oznacza pierwiastek 2 stopnia do potęgi pierwszej. Potęgi pierwszej nie trzeba pisać, bo tu jest 1. A to się rozbija na górę i na dół. To po prostu jest 1/4 i to jest koniec zadania. Tej jedynki nie trzeba pisać, bo ta jedynka nic nie robi. Bo jedynka nic nie zmienia. Jeżeli jest jakokolwiek, no, gdyby było +1, to trzeba zrobić. Teraz to. Do potęgi minusowej oznacza obracanie. W potędze została 1/2. Dwójka jest w mianowniku, to znowu oznacza pierwiastek 2 stopnia. A przepraszam, to jest trójka. To jest trójka. To jest pierwiastek 3 stopnia. Do potęgi jeszcze potem pierwszej, ale jedynki nie trzeba pisać. Dlaczego tu jest 1? Bo tu była 1. Tego nie trzeba pisać. Pierwiastek 3 stopnia z 1000 i z tego trzeba zrobić. No bo rozbija się pierwiastek na górę. Tego Państwo nie muszą mi pisać. To się rozbija na górę i na dół. Dobra, pierwiastek 3 stopnia z 1000 to jest 10. To można sprawdzić robiąc w kolumnie. Zbiera się 3 te same liczby. A pierwiastek 3 stopnia z 27 to jest 3. To wychodzi 10 trzecich. Ale trzeba wyciągnąć całości. O, to jest tyle. Dobra. I ostatni przykład E. To jest najpierw 400 napiszę.
do potęgi minus 3 drugie, bo 1,5 to jest inaczej 3 drugie. Minus w potędze oznacza obracanie do góry nogami wyniku. 3 drugie. Dwójka, jeżeli jest w potędze w mianowniku, to już wiecie, że to oznacza pierwiastek. Ale jeszcze jest do potęgi trzeciej. Pierwiastek z drugiego stopnia ze 100 to 10. Pierwiastek drugiego stopnia z 4 to 2. Bo już mówiłem, że jak jest taki pierwiastek, to się rozbija osobno na to i osobno na to, bo dzielenie i mnożenie można rozbijać albo zwijać. 10 na 2 to 5. 5 do trzeciej to 125. I to byłby cały przykład, jeżeli chodzi o zadanie 7. Ale oczywiście mogłyby się trafiać takie. Tutaj byłoby oczywiście taki zestaw. Albo taki zestaw. No, różne zestawy są. Tak samo te pozostałe zadania, które zaraz będę przerabiał, no nie? To tu są analogiczne, które można byłoby dać. Tak samo to można byłoby dać. To wszystko zależy od tego, jak się tak naprawdę wybierze jakikolwiek zestaw. Teraz wracając, robię 8 zadanie. To jest 8, w 8 jest 81 do potęgi minus drugiej razy 1/27 do potęgi minus czwartej. Osiemdziesiąt jeden do potęgi minusowej to jest po prostu, no, obraca się do góry nogami, dlatego jest tyle. Minusa się pozbyłem, bo obróciłem do góry nogami wynik. A to też oznacza obracanie, czyli będzie po prostu 27 pierwszych do potęgi czwartej. I teraz, no tu są inne potęgi, ale tu trzeba zorientować się, że przecież 81 to jest inaczej. Ile? To jest 81 rozbite. To jest raz, dwa, trzy, 4. To jest 3 do czwartej. I jeszcze jest do drugiej. A teraz 27 rozbite. To jest 27 jest tu. Raz, dwa, 3. To jest 3 do trzeciej. I jeszcze jest do czwartej. I tutaj jest dwójka, to 1 do drugiej będzie 1. I patrzcie teraz, ta dwójka leci tu. Tu będzie mnożenie. Będzie 4 razy 2. To będzie 8. I tutaj będzie czwórka leci tu i czwórka leci tu. I jedynce to nic nie robi. Ale tutaj robi dużą różnicę, bo 3 razy 4 to jest 12. Czyli będzie 3 do 12. I teraz u góry zostaje po prostu tyle, bo jedynka, jak jest mnożenie, też nic nie robi. A jak jest dzielenie tych samych podstaw, to podstawę się spisuje i odejmuje się od górnej dolną. I ostatecznie wychodzi 3 do czwartej. I to jest wynik, ale Państwo mogą to policzyć, bo to jest po prostu 81 na tej zasadzie. I to był przykład z 8. Tu jest takie coś do wyboru. Jest 3 do czwartej jest. Dobra, teraz 9. Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie 2. No tutaj to jest pierwiastek 9 stopnia z 2. Ale już wiemy, że jak jest zapis pierwiastkowy, to możemy nie pisać w ten sposób, tylko możemy napisać tak. Dlaczego do 1/9? Bo tutaj nic nie było. To znaczy, że tu stoi jedynka, a pierwiastek wiemy, że jest pisany w potędze w mianowniku, dlatego 9 jest tutaj na dole. I to jest koniec zadania. To jest napisane w postaci potęgi o podstawie 2. Teraz podpunkt B. Pierwiastek 7 stopnia z 32. Pierwiastek 7 stopnia zostawiam. 32. 32 rozbite w kolumnie.
To jest raz, 2, 3, 4, 5. To jest 2 do 5. A to jest inaczej. 5 siódmych, bo już wiemy, że pierwiastek można napisać albo tak, albo w ten sposób. To jest to samo. I to jest też koniec tego polecenia. W sensie tego przykładu. Teraz C. C jest taki. Jest w mianowniku coś. O, w ten sposób zapisane. To oznacza, jedynkę zostawiam u góry, to jest 2 do potęgi 4 piąte. Już wiemy, że jak jest coś pierwiastkiem, pod pierwiastkiem to jest tak. I zobaczcie, jedynce, nieważne co dopiszemy, możemy dopisać 4 piąte, to dalej będzie jedynka. I chodzi o to, że dzięki temu mamy u góry i na dole to samo, więc możemy wyciągnąć po prostu potęgę przed nawias, a w nawiasie napisać jedną drugą. Ale nie chcemy mieć dwójki na dole, chcę mieć dwójkę u góry, więc obrócę sobie. Jak się obraca, to się pisze minus. No chyba, że chcesz się pozbyć minusa, to wtedy znowu obracasz. Ale pamiętaj, że jak się obraca, to się pisze minus w potędze. Dwie pierwsze to po prostu wystarczy napisać jako 2. Bo jedynki na dole się nie pisze, jeżeli stoi. To jest przykład C. I teraz D. A to tutaj, żeby skończyć drugie zadanie. Przykład D. To jest takie coś. 8 stopnia. I tutaj jest 2 do pierwszej. A to jest 2 do potęgi 1/8. Dlaczego? Bo tu nic nie ma, to znaczy, że jest jedynka, a pierwiastek oznacza zapis w mianowniku w potędze. Jeżeli mam mnożenie tych samych podstaw, to góry się dodaje. I możecie teraz napisać 2, 1 i 1/8. Też zaliczę, ale nie musicie tak robić, tylko możecie najpierw zrobić wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem byłoby tutaj 8. No, wspólnym mianownikiem byłaby 8, dlatego to zostawiam, a tu piszę 8/8. I to jest ostatecznie 9/8. Zaliczę w ten sposób, no ale to też jest 1 i 1/8. Oba zaliczę przykłady. Dobra, to był przykład 9D zrobiony. Miałem sobie patrzeć, gdzie jest to, ale widzę, że to się przesuwa. Ruszam ręką. Dobra. To było zadanie 9, teraz 10. Podaj konieczne założenia i uprość wyrażenie. To jest dość duże wyrażenie, ale nie jest jakoś specjalnie skomplikowane. Teraz tak. Zobaczcie, tu będzie, tutaj będzie, założenia podam pod koniec. I jak tu nic nie pisze, to znaczy, że to jest B do pierwszej. I jak jest taki zapis, to oznacza, że ta szóstka leci tu i tu, czyli będzie minus 3 razy 6, bo jak jest nawias, to się mnoży. Minus 3 razy 6 to jest minus 18 razy B do potęgi 1 razy 6 to 6. Podzielić na to po prostu spisuję. Teraz pamiętajcie, że to było w nawiasie, to jest bardzo ważna rzecz, bo to oznacza, teraz robię inny zapis tego. To coś oznacza, że całe to dzielę przez to, a na dole jest jeszcze to. I zobaczcie, tu jest dzielenie tych samych podstaw, bo to jest a do minus 18 podzielić na a do 9. Już wiecie, że jeżeli jest dzielenie tych samych podstaw, to od górnej potęgi odejmuje się całą dolną. Na dole jest 9, dlatego odejmuję 9, a to B po prostu przepisuję. Tutaj na razie też zostawiam. Minus 18, odjąć 9, aż to muszę sprawdzić, to jest chyba 27 na minusie, tak?
dzielenie jest tych samych tu i tych samych tu. Od górnej odejmuję dolną i tutaj od górnej odejmuję dolną. To będzie a minus 27 dodać 2 to będzie minus 25 razy b do trzeciej. Nie zaliczyłbym do końca, bo minus oznacza obracanie, czyli słuchajcie, to będzie b do trzeciej, a na dole będzie a do 25. Dlaczego w ten sposób? No bo chociaż jednak jak patrzę na odpowiedzi, to można zaliczyć też taką odpowiedź. A minus oznacza obracanie, więc taki też zaliczę. Oba zaliczę. Dobra. Jakie byłyby założenia? No, zobaczcie, tutaj dzieliłem, jednak założenia trzeba na początku podać. Na końcu wyszło, że dzielę przez a. Jeżeli się dzieli przez a, to znaczy, że a musi być różne od zera, bo jest ta zasada nie dziel cholero przez 0. Czyli na pewno a musi być różne od zera, ale tutaj też, zobaczcie, dzieliłem przez b, bo b podzieliłem przez b, więc b też musi być różne od zera. To są dwa konieczne założenia, które trzeba pokazać. To jest zadanie 10. Teraz robimy 11. 11 jest z logarytmami. No tutaj akurat nie ma jakichś łatwiejszych logarytmów, bo łatwiejsze były na kartkówkach. Tutaj jest przykład a taki. 1/3. Logarytm przy podstawie z 1/3 z 81. Logarytm o podstawie 81 z 1/3. Ok. To jest przykład a i przykład b. Jest logarytm o podstawie 4 z takiego czegoś minus logarytm o podstawie takiej z czegoś takiego. To jest zadanie mało punktowane, więc nie trzeba go rozumieć. W sensie, no jeżeli ktoś chce celujący, to spoko, żeby rozumiał. Tutaj są inne podstawy, więc zasada dodawania albo odejmowania nie wchodzi w grę, bo to są inne podstawy. Więc trzeba po prostu osobno sobie to policzyć i osobno to. I będę to liczył, patrzcie, najpierw liczę to. Nie wiem ile to jest, napiszę x, to też nie wiem ile jest. Napiszę y. Już wiecie jaka jest zasada. To jest to do potęgi tej równa się to, czyli 1/3 do potęgi x równa się 81, a tutaj jest to do potęgi tej równa się 1/3. Chodzi o to, że tutaj trzeba wszystko rozbić, no najlepiej do najniższych cyferek, czyli do trójek, czyli 81 trzeba rozbić. Ile jest trójek? Są 4 po prawej stronie, więc 81 to jest 3/4. Nie chcę mieć tu 1/3, chcę mieć 3 po prostu, więc obróciłem do góry nogami, dlatego tu piszę minus. Jedynki się na dole już nie pisze, już po prostu się zostawia tak. Zobaczcie, ponieważ doły są te same, to znaczy, że góry będą też takie same, to znaczy, że minus x równa się 4. Pozbywam się minusa, to po prostu wyjdzie mi, że x równa się minus 4. Wyszło mi, że całe to będzie równe minus 4. Dodać, teraz robię całe to. O tutaj. 81 to już wiem, że to jest 3/4, ale jeszcze jest do y-owej. Tu mam trójkę na dole, chcę mieć trójkę u góry, więc będzie na pewno do potęgi. Tutaj nie ma żadnej potęgi, to znaczy, że jest 1, dlatego będzie do potęgi minus pierwszej. Już Państwo pamiętają, że jak jest nawias, to znaczy, że się potęgi mnoży, to będzie 4 razy y, to będzie 4y równa się 3 minus 1. Ponieważ doły są takie same, to znaczy, że góry też będą takie same, więc góra ta jest równa tej. Dzielę na 4. Y wychodzi minus 1/4. Czyli to wyszło minus 1/4. Robię tu wspólny mianownik. Tu jest 4 na dole, tutaj jest 1. Więc tu pomnożę razy 4 i tu pomnożę razy 4. Więc wyjdzie minus 16/4 odjąć 1/4. Dlaczego? Bo plus minus daje minus. I teraz to jest minus 16/4 odjąć minus 1/4 to będzie minus 17/4.
Tak nie można zostawić, trzeba wyciągnąć całości. 17 czwartych to jest inaczej 4 i 1 czwarta, ale nie zapominajcie, że minus stał jeszcze przed. Trochę tutaj na kupę wyszło, ale mam nadzieję, że Państwo słuchali, jak to tłumaczyłem. Dobra, teraz to. Osobno liczę to znowu. Osobno liczę to. To jest jakiś x. A to jest jakiś y. To do tego równa się to. To do tego. To do tego równa się to. Dla bezpieczeństwa można tu nawias napisać. Dobra, mamy coś takiego. Czwórka to jest inaczej 2 do drugiej. Ale tu jest jeszcze x. A to jest 8 to jest 2 do trzeciej. A pierwiastek zapisuję w takiej postaci. 1 czwarta. Bo tu była jedynka, tu jest czwórka, dlatego jest 1 czwarta. I teraz tutaj jest 2 do 2x równa się 2 do 3 czwartych. Bo tu się mnoży 3 razy 1 czwarta to jest 3 czwarte. Ponieważ podstawy są takie same, to znaczy, że góry można porównać. To znaczy, że 2x równa się 3 czwarte. Ale ja nie chcę mieć 2x, tylko chcę mieć sam x, więc dzielę na 2. I wyjdzie x równa się 3 czwarte podzielić na 2. A to jest inaczej 2 pierwsze. Jak się dzieli, to się mnoży przez odwrotność. I ostatecznie wyjdzie 3 ósme. Z tego całego wyszło 3 ósme. Z tego wyszło 3 ósme. Teraz to liczę. Tutaj nie starczy miejsca, będę tu kończył. To jest pierwiastek 4 stopnia. Już wiecie, że pierwiastek to się pisze na dole po prostu w potędze. 8 to jest 2 do trzeciej. Przydałoby się jeszcze czwórkę zapisać. Czwórka to jest inaczej 2 do drugiej. Ale jest jeszcze tutaj y do czwartej. Y przez 4. Tu jest 2 do trzeciej. Jeżeli mamy takie działanie, no to jest mnożenie. To jest 2 razy to. Akurat tak się skraca, że dwójka się skraca, tak się zdarza, że dwójka się skróciła z czwórką. Ostatecznie mamy u góry coś takiego. Ponieważ doły są te same, to znaczy, że góry można porównać. I ostatecznie mamy razy 2, otrzymujemy szóstkę. I z tego całego wyszło szóstka. Minus jest dlatego, że tu stał minus. I teraz, żeby to odjąć do końca, trzeba zrobić wspólny mianownik, to jest 6 pierwszych, to tu razy 8 i tu razy 8. 6 razy 8 to jest 48. Dół zostawiam. 3 odjąć 48 to jest minus 45. Ale wyciągamy całości, to jest minus, na pewno minus zostanie. Na minus 5 i 5 ósmych. Jak to sprawdzić? 45 dzielę na 8, wyszło 5 całych. Ósemka zawsze na dole zostaje. 5 razy 8 to jest 40, a tu ma być 45, dlatego tu jest piątka. I to jest koniec tego zadania 11. Dość trudne. Teraz idziemy dalej. I robimy zadanie 12. Teraz są zadania z treścią, ale całkiem przyjemne. Tak, przypominam, że można byłoby dać takie zadania. Jeżeli cokolwiek widać, no ostrość nie jest aż taka zła. Takie, tak? Albo no takie. Jakkolwiek po prostu można dać do policzenia różne polecenia. Dobra. 12. Na szkolnej wystawie plastycznej pokazano 60 prac, z czego 75% to rysunki. Od razu policzmy, ile to jest 75% z tego. Mnożę razy 75 setnych, bo 75% to jest inaczej 75 setnych.
0 się skraca z tym. I zobaczcie, wyjdzie 6 razy 75 podzielić na 10. Po prostu wyszło, że 45 prac to rysunki. Czytamy dalej. 40% tych rysunków, dobra, sprawdźmy, już wiemy, że to są rysunki. Weźmy z tego 40%. 0 się skraca z tym. 45 razy 4. Wychodzi, że 18 wykonano pastelami. Pastelowych rysunków jest aż 18. Czytamy dalej. Ile rysunków wykonanych pastelami było na tej wystawie? No to odpowiedź nam wyszła. Wyszło 18 rysunków wykonanych pastelami. To byłoby 12 za 2 punkty, czyli tak naprawdę tyle co logarytmy. Teraz 13. 12% liczby x jest równe 6. 12% liczby x jest równe 6, a 25% liczby y jest równe 12. Która liczba jest większa? X czy y? No to liczymy. 12% z x to jest inaczej 12 setnych. Dzielę na 12 setnych, bo chcę mieć sam x. 6, jeżeli się dzieli na coś, to się mnoży przez odwrotność. 6 się skraca z 12, to będzie 1/2. I 50 skraca się z, 100 skraca się z 2, to jest 50. X wyszło 50. A y teraz. 25 setnych y równa się 12. Dzielę na 25 setnych. Jak się dzieli 12 na coś, to się mnoży przez odwrotność. No, 125 tak naprawdę, mogłem to wcześniej zrobić, to jest po prostu 100 na 25 to jest 4. 4 pierwsze. I tu jest 12 razy 4. To jest 48. Y wyszedł 48. Co jest większe? Większy jest x. Koniec polecenia. I ostatnie zadanie. Automat napełnia średnio 18 butelek na minutę. Minuta ma 60 sekund. Obojętnie, napiszę sobie w minutach, ale napiszę też w sekundach. Ile średnio butelek napełni w ciągu 15 minut? No to nie trzeba było na sekundę, ale dobra, moment. 18 butelek na minutę robi. Żeby otrzymać 15 minut, to wystarczy pomnożyć wszystko razy 15, bo 1 minuta razy 15 to jest 15 minut, czyli 18 butelek razy 15. 18 razy 15 to jest 270 butelek. Napełni w ciągu 15 minut, trzeba słownie napisać. A w ciągu 40 sekund ile napełni? Słuchajcie, w ciągu 60 sekund napełniał 18. Zobaczcie, 18 butelek napełniał w ciągu 60 sekund. To nie wiem, ile napełni butelek w czasie 40 sekund, ale to sprawdzę. Tutaj można chemicznym zrobić proporcją. Tak szczerze, tam to też mogłem chemiczną proporcją, że 18 butelek jest w czasie 1 minuty, x butelek jest w czasie 15 minut. Mogłem też na krzyż 18 razy 15 równa się x razy 1. Też by mi wyszło 270 butelek. Albo chemicznym układem, albo tym. Tutaj robię chemicznym. Mógłbym zobaczyć, ile wykonało w czasie 10 sekund na przykład. Bez problemu. Wystarczyłoby to na 6 podzielić i to na 6. W ciągu 10 sekund automat robi 3 butelki. No to w ciągu 40 sekund by robił 10 razy 4. 40 sekund by wyszło. 3 butelki razy 4 to wyszłoby 12 butelek. Można by to było też w ten sposób zrobić. Albo po prostu na krzyż. 18 razy 40 równa się 60 razy x. Dzieli się na 60. I wychodzi
coś takiego. Zera się skracają. 18 razy 4 to jest 72. Szóste. Dzielę na 6. Wyszło nam 12 butelek. Czyli albo proporcją chemiczną, albo tym, że 18 butelek zrobił w 60 sekund. Więc jak podzielę na 6, to wyjdzie mi, że w 10 sekund robi 3 butelki. A jak mam mieć 40 sekund, to mnożę razy 4. I mam w ten sposób też wynik. Państwo sobie wybierają metodę, którą chcą zrobić. Obie są prawidłowe. I to byłoby na tyle. Do potrenowania możecie sobie zrobić zestaw C, żeby nabrać wprawy. Wyślę odpowiedzi do zestawu C. Jeżeli nie widać, to ja to zaraz ja to mogę w razie czego coś wysłać, albo moment, po prostu wezmę. To jest tak. Chyba wszystko widać. I tak. Wyślę do tego oczywiście zestawu C odpowiedzi, ale tak naprawdę mogłyby być też takie zestawy, tak? Dobra, to dziękuję za uwagę.